Za chwilę dowiesz się, jak możesz robić lepsze filmy na YouTubie, dzięki którym będziesz mógł stale rozwijać swój kanał. W tym odcinku pokażę Ci, jak zbieram inspiracje do moich filmów, żeby za każdym razem były lepsze. Jest to istotna część mojego procesu tworzenia filmów, ponieważ dzięki tej metodzie nigdy nie brakuje mi świeżych i kreatywnych pomysłów na treści. Pewnie zdajesz sobie sprawę, że najważniejsze w osiągnięciu zaplanowanych efektów jest stosowanie odpowiedniego systemu pracy. Trzeba skupić się na prostych czynnościach, które powtarzane codziennie będą za rok, może 2 lata dawały ogromną zmianę. To jest jak pójście na siłownię. Nie chodzi o podniesienie jednorazowo dużego ciężaru, ale przede wszystkim o systematyczne chodzenie na siłownię, powtarzanie ćwiczeń małymi ciężarami i zwiększanie obciążenia w miarę jak nabiera się siły. Tak jak napisał James Clear w swojej książce Atomowe nawyki. Nie rozwijasz się do poziomu wyznaczonych przez siebie celów, ale równasz do poziomu stosowanych systemów. Cel wyznacza kierunek, w którym idziesz, natomiast trzeba skupić się na tworzeniu odpowiedniego systemu pracy, w którym będą wdrożone odpowiednie procesy i nawyki. To właśnie nawyki są składową sukcesu, bo nawyki prowadzą do tych małych zmian, 1%, które są powtarzane dzień w dzień. Wydają się one nam nieistotne, ale patrząc wstecz, z perspektywy dłuższego czasu, na przykład roku, możemy stwierdzić, że przyniosły ogromną zmianę. Efekty są po prostu kumulowane w czasie i właśnie dzisiaj opowiem Wam o jednym z moich nawyków, który przynosi mi duże korzyści przy tworzeniu własnego kanału na YouTubie. I jeżeli wdrożycie ten sposób również u siebie, jestem pewien, że Wam także pomoże, jeżeli gdzieś utknęliście i Wasz kanał nie rośnie. Chodzi o zapisywanie i wykorzystywanie inspirujących treści, które znalazłem w internecie, które spodobały mi się lub które są popularne albo wręcz wiralowe. Zawsze zapisuję rzeczy, które mnie zaskoczyły, zachwyciły, zaciekawiły lub zainspirowały. To są klucze do rozpoznania przydatnych rzeczy. Dlatego wdrożyłem jakiś czas temu system, w którym zbieram miniaturki, intra, outra, opisy filmów, tytuły, banery kanałów, momenty z elementami call to action w filmie czy ujęcia b-rollowe. Wszystko po to, żeby na bazie takich rzeczy uczyć się i robić samemu lepsze filmy. Wiele osób może powiedzieć, że to odgapianie i kopiowanie innych i będą oczywiście mieli rację. Jednak jak powiedział Austin Kleon w swojej książce Still Like an Artist, dobry artysta rozumie, że nic nie bierze się z niczego. Każda praca kreatywna oparta jest na tym, co już było wcześniej. Nic nie jest całkowicie oryginalne. I jeżeli coś wydaje nam się oryginalne, to z 9 na 10 przypadków nie znamy źródła, z którego zostało to zaczerpnięte. Artysta jest kolekcjonerem idei, informacji i rzeczy. Wszystkiego, co może mu się przydać, co rezonuje z nim lub w przyszłości może mu pomóc. Austin Kleon mówi wprost: kradnij skąd się tylko da. Kleon w swojej książce mówi, że nikt nie rodzi się z darem, ze stylem i każdy wzoruje się w pewien sposób na tym, co już było i na tym, co sam ogląda. Nawet The Beatles na początku byli zespołem coverowym. Sam Paul McCartney mówił, że podpatrywali na początku zespoły bardziej znane. Natomiast Salvador Dali powiedział: ci, którzy nie chcą niczego naśladować, niczego nie tworzą. Jeżeli chcesz wdrożyć te porady u siebie, musisz znaleźć odpowiedzi na 2 pytania. Kogo kopiować i co kopiować? W moim przypadku obserwuję osoby zajmujące się tą samą tematyką w Polsce i za granicą. Szczególnie zwracam uwagę na kanały anglojęzyczne, które są najpopularniejsze i mają bardzo wysoki poziom zarówno merytoryczny, jak i techniczny. Także przy codziennym przeglądaniu internetu zwracam uwagę na inne rzeczy, które wyświetlają mi się przy normalnym konsumowaniu treści. I tak dla przykładu wiele nauczyłem się oglądając kanały całkowicie niezwiązane z moją tematyką, jak MrBeast czy przeglądając TikToki. Warto każdymi dobrymi treściami inspirować się i dodawać coś od siebie. A już na pewno bardzo fajne jest remiksowanie między sobą różnych treści. Staram się przy tym nie wyglądać jak moi ulubieni youtuberzy, tylko chcę patrzeć jak oni. Chcę patrzeć na rzeczy w taki sposób, jak oni to robią. Do pewnego momentu kopiuję ich, ale jeżeli wchodzę głębiej w ich sposób myślenia, zaczynam ich emulować. Idę tym samym o krok dalej. Biorę od nich to, co najlepsze i wdrażam u siebie. Nie zawsze będę dysponował tymi samymi możliwościami, dlatego ważne jest dla mnie adaptowanie zebranych informacji i rzeczy do moich własnych możliwości i do tego, czym dysponuję. A teraz szybko pokażę Ci narzędzia i system, którego używam, który działa u mnie fantastycznie. Wszystko opiera się na robieniu screenshotów i do robienia screenshotów używam genialnej i darmowej aplikacji ShareX. Do zapisywania wszystkiego natomiast wykorzystuję Notion. W ShareX mam ustawione następujące rzeczy. Wchodzimy w hotkey Settings i skrót klawiaturowy dla Capture Region Ctrl plus Print Screen. Klikamy w zębatkę, Override After Capture Tasks i zaznaczamy opcję Copy Image to Clipboard. Dla Start Stop Screen Recording zaznaczamy skrót Shift plus Print Screen. Wchodzimy w zębatkę i zaznaczamy opcję After Capture Show File in Explorer.
Następnie musimy ustawić nagrywanie. Wchodzimy do Task Settings, Screen Recorder i klikamy u góry Screen Recording Options. Instalujemy Virtual Video i Audio Capturer. I tak jak widzicie, to są moje ustawienia w tym programie. Dzięki nim nagrywa się także dźwięk na filmach. Resztę ustawień widzicie w tym momencie w okienku. Notion używam w wersji płatnej, ale możecie też zapisywać wszystko w dowolnym innym notatniku czy na dysku komputera. Używam Notion, ponieważ tam mam nielimitowane miejsce, kopię bezpieczeństwa, a co najważniejsze, z każdego komputera i telefonu mogę te rzeczy edytować i przeglądać, ponieważ wszystko znajduje się w chmurze. Jak wygląda zatem proces przechwytywania i zapisywania informacji? Proces wygląda następująco. Zawsze kiedy widzę coś, co mnie zaskakuje i przykuwa moją uwagę na YouTubie czy w internecie, zapisuję. Dla miniaturek robię screenshoty, wciskam skrót Ctrl Print Screen, a następnie wklejam miniaturki do Notion, gdzie mam stworzone osobno podstrony. Każda z miniaturek ma dopisywany tag, po którym później mogę te miniaturki przeglądać w momencie, kiedy szukam na przykład inspiracji, jak powinna wyglądać miniaturka w moim nowym filmie. Istotne jest dla mnie to, że do każdej rzeczy, którą zapisuję, mogę dodawać notatki, własne spostrzeżenia czy linka do filmu, z którego pochodzi dane zdjęcie. W ten sposób zapisuję banery kanałów, które mi się podobają, opisy i tytuły filmów, które są fajnie napisane i ciekawe posty z kart społeczności. Szczególnie pomocne są ankiety z wynikami i komentarzami z kanałów o podobnej tematyce jak moja. Drugim rodzajem screenshotów, które wykonuję, to wideo print screeny. Jeżeli jakaś część filmu zaskoczyła mnie lub pojawiło się coś interesującego, to wciskam Ctrl Shift Print Screen i wtedy uruchamia się nagrywanie ekranu z dźwiękiem. Po skończonym nagrywaniu wgrywam tylko plik do Notion i ewentualnie dodaję swoje notatki, spostrzeżenia i linki. Jak z tych materiałów korzystam? Po pierwsze, korzystam już w momencie zapisywania, bo żeby wychwycić te przydatne dla mnie rzeczy, zauważyłem, że podświadomie przestawiłem się w tryb krytycznego oglądania i ciągłego poszukiwania. Także teraz z automatu zauważam więcej przydatnych dla mnie rzeczy w internecie. Oczywiście rosnąca baza inspirujących rzeczy jest przydatna zawsze wtedy, kiedy szukam pomysłu na film, czy jestem w trakcie jego przygotowania. Dwie ostatnie rzeczy, o których chciałbym Ci powiedzieć i które musisz wiedzieć, żeby wszystko się udało. Najtrudniejsze w tym wszystkim było dla mnie wyrobienie odpowiedniego nawyku zapisywania i zbierania informacji, co nie jest takie od początku komfortowe. Pomocne okazały się proste narzędzia i schematyczne działanie, nad którymi nie musiałem dużo myśleć. Przez to mój wewnętrzny opór przed dodatkową pracą bardzo się zmniejszył. Na początku także zapisywanie wydawało mi się bezsensowne, ale po pewnym czasie doszła u mnie także satysfakcja i odczuwanie natychmiastowej korzyści w postaci dużo większej kreatywności i łatwości w tworzeniu nowych rzeczy. I to także sprawiło, że nawyk stał się dla mnie bardziej oczywisty i warty kontynuowania. W tym filmie powiedziałem o dwóch aplikacjach, które polecam. Jeżeli ich nie znasz, to teraz na ekranie kliknij w dowolny poradnik i wejdź na wybrany film, żeby dowiedzieć się o nich wszystkiego.